Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Nokię N70 z 2005 roku. Oczywiście pokażę Wam tak obrazowo ten telefonik, wewnętrznie jego menu i przejdziemy sobie później do demontażu i montażu tego modelu od Nokii. No i tutaj spójrzcie, tu na naprzeciwnej ściance naszej obudowy zobaczymy czujnik światła u samej góry. Tutaj otwór na głośniczek od rozmów, w tym przypadku jakichś takich mini rozmiarów, takich tycich, tutaj w tym miejscu. I aparat fotograficzny, tutaj przedni, oczywiście to jest najzwyklejszej jakości VGA 0,3 megapikselowy. Tutaj na bocznej ściance widzimy gniazdo karty pamięci. Zobaczymy, jaką kartę pamięci ten telefon obsługuje. Tu jest jakaś specyficzna, zobaczymy. Pisze nad Orange 64 MB, ale olbrzymia pamięć w tym modelu. Tu sobie ją z powrotem schowamy. Tu widzimy również spust aparatu, tutaj chyba bez autofokusa. U samej góry znajduje się włącznik i wyłącznik naszego telefoniku. Tutaj taki duży otwór na nasz główny głośnik. Tu mamy taką fajną wysuwę naszego aparaciku. I w tym przypadku telefon tutaj posiada aparat fotograficzny 2 megapikselowy. No dość dobrej jakości jak na ten telefon z tego okresu czasu. I diodę, która wspomaga nasz aparacik nocą. Tu nie widzimy nic na drugiej bocznej ściance. Na samym dole znajduje się tutaj port ładowania. W tym przypadku już był z cienkim bolcem. I drugi tutaj port. Tu mamy dwa w jednym oczywiście kabel USB, słuchawki. I poniżej znajduje się otwór na nasz oczywiście mikrofonik. Teraz sobie ściągamy jeszcze naszą tylną klapkę i zobaczymy oryginalną baterię w tym telefoniku. Jest to oczywiście standardowa bateria, chyba najbardziej popularna w Nokiach tamtego okresu czasu, BL5C. No i ta nalepka tutaj widzimy oryginalna. Tu widzimy jeszcze informację, oczywiście BL5C powtórzyło się i posiada 1020 mAh. Taka bateria tutaj widzimy wyprodukowana w Chinach. I tu jeszcze nalepka pod baterią. Tu widzimy wersję naszego softu RM84, model naszego softu N70 i został wyprodukowany w Niemczech w tym przypadku, ale marka Nokia produkowała również telefony w Chinach, Indiach, Finlandii, Rumunii, Węgry, Tajlandia. Naprawdę było sporo państw, w których marka Nokia produkowała telefony. I teraz sobie nasz telefonik uruchomimy i zobaczymy jego tutaj podstawowe funkcje. Tutaj poczekamy, aż nam się uruchomi, chyba troszkę nam to zejdzie. Zobaczymy, jak sobie jeszcze radzi na tym softie po 15 latach. Tutaj, jak widzicie, dość ciekawy telefonik. Chyba go pamiętacie, bo telefon był dość popularny w tym okresie czasu. Oczywiście mówię tu o osobach, które właśnie w tym czasie posiadały tam, nie wiem, 15 lat. Może więcej. Jak ten telefon właśnie dominował. I teraz sobie tutaj wejdziemy w nasze menu. To troszkę nam muli. Teraz sobie może zamkniemy okno, bo psy czekają. Tutaj już pieski wyciszone. Tutaj zobaczcie menu, tutaj bardzo proste, tylko w tym przypadku, w tym telefonie tutaj ciężko mi klawisze działają, te nawigacyjne, więc nie wiem, czy sobie zobaczymy dużo rzeczy. Może sobie teraz przejdziemy od razu do kamery i zobaczymy jakość naszego aparaciku, jak nam się uda. O, widzimy nawet mnie. Tutaj przełączyła się kamera. I zrobimy tutaj takie przykładowe zdjęcie, na przykład tutaj mojej dłoni. Tak sobie cykniemy. O, zobaczymy, czy w ogóle autofokus jest. Nie ma autofokusa. I zobaczymy nasze zdjęcie, jak to wyszło.
I taka jakość naszego aparaciku. No widzicie, dość fajna. Wychodzimy z naszego aparaciku. Tu mamy narzędzia, profile, tematy, transfer. I poszukamy sobie coś ciekawego w tym telefonie. Tutaj strasznie widzę, klawisze szwankują. I tu mamy notatki, zadania, kalkulator, konwerter, dyktafon. Oczywiście telefon tutaj obsługuje PDF, otwiera zipy, rary i te inne pliki podobne, które się obsługiwane są przez komputer. Łącza, Bluetooth, synchronizacja, menadżer połączeń, czat. Ale telefon tutaj też obsługuje Wi-Fi. Tutaj galeria. Sobie wyjdziemy z tego. Tutaj widzicie oczywiście internet. O, niestety nam tu wyszło. I tak to wszystko tutaj wygląda. Tu sobie szukamy jeszcze coś ciekawego. Tu już byliśmy. Tutaj w ustawieniach oczywiście widzicie, podobnie jak w większości Nokia, tych bez systemu Symbian. O, tutaj przeskakuje mi samoczynnie na aparat fotograficzny. Tutaj ogólne, takie tutaj posiada ustawienia. O, przeskakuje ponownie. Tu sobie może będziemy nasze profile. I wyszukamy naszych dźwięków, tutaj oryginalnych, naszej Nokii. Jakoś tak to uda nam się może. Coś tutaj z klawiszami, że przełącza właśnie automatycznie mi. Pogłosimy na full. I słuchamy. Inside, outside, day and night, baby, let your voice come through.
No i to wszystkie dzwonki, jeśli chodzi o tą Nokia N70. Jak widzieliście, tutaj klawisze szwankują i praktycznie nie dało mi tutaj pokazać wszystkie nasze dzwonki tak całościowo, ale nagrałem je, tutaj udało mi się je nagrać na drugim moim kanale, jeśli ktoś tam chce sobie je posłuchać, otworzyć dzwonki na telefon na moim drugim kanale, tak więc tam sobie możecie zobaczyć. No i poszukamy sobie jeszcze coś ciekawego w tym telefoniku, ale chyba już tutaj nic nie znajdziemy. A tutaj nam strasznie szwankuje teraz. No i dobra, no to wszystko jeśli chodzi o ten telefonik, o tą Nokia N70. I teraz sobie przejdziemy do demontażu i montażu tej ciekawej Nokii z 2005 roku. I ściągamy tylną klapkę, wyciągamy baterię, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli jest w urządzeniu. No w tym przypadku jest, więc sobie ją wyciągamy. I teraz tutaj podwadzam naszą przednią obudowę. Tu w tym przypadku nie ma tutaj żadnych śrubeczek naokoło. Tutaj zobaczcie, postaram się to zrobić ręcznie. To jest dość ciężko ręcznie. O, udało się. Wybiłem sobie z jednej blokady. Tu u góry. Teraz spróbujemy sobie raczej tutaj otwierakiem, tyle lżej. Tutaj widzimy, nam wypadła zaślepka naszej karty pamięci. Podwadzamy sobie z tej strony i sobie idziemy na drugą stronę. Robimy to samo. Tutaj zobaczcie, z jednej strony na samym dole jest blokada i u samej góry jest druga blokada. Tutaj zobaczcie, nasza przednia obudowa, przedni panel tego telefonu, nakładka naszej klawiaturki numeryczno-funkcyjnej. I tu widzimy od razu, już mamy 6 śrubeczek do odkręcenia. Jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. No w tym przypadku są standardowe śrubeczki. Tutaj Torx T6H. Tutaj za bardzo nie będę przybliżał, bo nie widać. No i odkręcamy sobie wszystkie śrubeczki. Tutaj dość ciężko odkręcać takim tutaj krętakiem jak mój, dlatego że jest tutaj dość lekki. No to takie śrubeczki najlepiej tego ciężkiego, które wcześniej Wam pokazywałem, tego masywnego krętaka, bo tutaj jest dość ciężko się takim odkręca. No i tu będzie jeszcze ostatnia śrubeczka. Odkręcamy i wyciągamy wszystkie śrubeczki. Odkładamy oczywiście tutaj w odpowiednim miejscu, by nam nie przeszkadzały, nie lepiły się do telefonu, do magnesu. I tutaj spójrzcie, już mamy wszystko praktycznie wymontowane dzięki tym 6 śrubeczkom. Tutaj wyciągamy. I teraz zobaczymy, co możemy wymienić tutaj bezproblemowo, jeśli chodzi o korpus. Tu od razu widzimy nasz głośniczek główny. Tutaj antenkę całą zasięgową możemy oczywiście podwadzić i wymontować. Tutaj zobaczcie, tutaj wymontowujemy i wyciągamy. Wszystkie nasze kostki, tutaj kostka nasza wibracja, tutaj kostka ładowania, również nasz mikrofonik. No w tym przypadku jest podobny mikrofonik jak w Nokii E61, E61i. No i tak to wygląda, jeśli chodzi tutaj o korpus, to wszystko jest wymienne w prosty sposób. Teraz sobie zobaczymy jeszcze u naszej płyty, co tam słychać. Tutaj nasz cały przód sobie odwracamy do góry nogami. No i tu zobaczcie, jest taśma. Taśma naszego wyświetlacza. Tu jeśli chodzi o płytę, to tak to wszystko wygląda. Spójrzmy sobie. Nasza przednia kamera. Tu jest zaślepka taka oceniająca. Pewnie przed kurzem. Izolacyjna. No i tu sprawdzimy sobie, jak to wszystko wygląda na płycie głównej. Te wszystkie elementy scalone. Tu widzimy złącze od naszej płytki, klawiaturki numeryczno-funkcyjnej. Podobnie jak w Sony K310. I druga strona naszej płyty. Nasz główny aparacik, złącza, flesza. Tutaj złącze naszej karty SIM, karty pamięci. Tu na samym dole widzimy te porty
USB i słuchawek. No wszystko niestety w tym przypadku jest dość utrudniony sposób wymienić, no ale jeśli macie przyrządy, troszkę umiejętności, na pewno sobie poradzicie. Tu jest jakiś jeszcze przełącznik, zobaczcie, spójrzcie sobie, pewnie do aparatu. Pewnie tak, tutaj w tym miejscu jest. Jak się pewnie odsuwa tą klapę główną, aparat pewnie tu się naciska i w ten sposób, podobnie jak w Samsungie K750, załącza nam nasz aparacik. Ok, tutaj w tym miejscu to było. Jeszcze z tym. I tu sobie zobaczymy jeszcze nasz środkowy tutaj element. Tu mamy jeszcze głośniczek od rozmów, też wymienny w prosty sposób. Nasz wyświetlacz też podwadzamy, wyciągamy. Tutaj w tym miejscu jest wmontowany w naszą tutaj ramkę. I nasza płytka numeryczna, funkcyjna, też w łatwy sposób możemy ją wymienić. Tutaj widzicie, jest mocowana. Tu są blokady, tu jest jedna, tu jest druga. Może ją wymontujemy. Tu jest trzecia. Tu sobie podpinamy i wyciągamy. Zobaczcie, jakie to bardzo proste. Tu jest jakaś osłonka, taka jest specjalna, która tu pewnie musi być. Tu jest blokada tej osłonki i tak samo tutaj z drugiej strony. Tutaj musimy odjąć z powrotem w drugą stronę, odwrotnym kierunku, żeby nam tutaj mocowała na tę blokadę, bo widzę już tutaj troszkę, pewnie ktoś to wymontowywał już kiedyś i dlatego tak właśnie już samoczynnie to wszystko odchodzi. No i to wszystko, jeśli chodzi tutaj o prawidłowy demontaż tego telefoniku kultowego chyba, kultowej Nokii tej N70. No i teraz wszystko składamy do tej kolejności. Tutaj zakładamy naszą płytkę naszej klawiatury. Tutaj wpinamy w nasze dwie blokady. Tutaj trzecią blokadę. Zakładamy z powrotem na naszą płytę główną, na swoje miejsce. Tutaj uważajmy po złączeniu tutaj w tym miejscu. Tak od góry, spróbujemy sobie. Tutaj zobaczcie, w tym miejscu jak zamocowaliśmy, nie podnoście do góry tego całego elementu, bo Wam się tu odczepi bardzo łatwo. Sprawdźmy sobie jeszcze raz i delikatnie kładźmy sobie na swoje miejsce. Tutaj dla pewności sobie jeszcze przymocujmy, bo może tutaj się oczywiście lekko odpiąć, bo bardzo słabo to trzyma. Nie wiem czemu taka taśma jest lipna w tym przypadku, w tej Nokii. No tak ją zaprojektowali. Jest ok. No i teraz z powrotem nakładamy na swoje miejsce nasz korpusik. Tu powinna być jeszcze taka wytyczna. Taki szpikulec, który nałożylibyśmy, ale widzę, że jest zerwany. Tu nam wypadło, ale to nieważne. Zakładamy z powrotem tutaj, wbijamy na samą górę. Tutaj nam wszystko idealnie nachodzi na wszystkie miejsca. Tak być powinno i przykręcamy nasze wszystkie 6 śrubeczek, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Tu naprawdę ciężko się to przykręca tym śrubokrętem legutkim. Tutaj jest dość ciężko. Druga już jest. I jeszcze dwie tutaj górne śrubeczki. No i telefon praktycznie tutaj w całości przykręcony. Jest ok, jest super. Teraz możemy oczywiście tutaj przeciąć nasz wyświetlacz, jeśli chcemy mieć tutaj wszystko ładnie. Żeby nie było żadnych tutaj okruszków, odcisków palców i innych tutaj zanieczyszczeń. Zakładamy potem tą zaślepkę, która nam wypadła w tym miejscu. I teraz zakładamy tutaj naszą nakładkę klawiaturki w miejscu tutaj przedniej obudowy. Zakładamy
na przód naszego telefoniku. Tutaj może nam co chwilę wypadać, zobaczcie. To jest troszkę uciążliwe. I teraz jeszcze tą zaślepkę, która nam wypadła. Ona tutaj powinna być w tym miejscu. Jeszcze nie przykładamy całej obudowy, dopiero tam wciskamy na swoje miejsce tą blokadę tutaj. O, widzicie? Tutaj wyrównujemy i teraz możemy już swobodnie tutaj zamocować z dwóch stron nasze tej blokady. No i z wszystkich stron. Tutaj nam coś słabo dochodzi. Tu już nam chyba te blokady się niestety wyrobiły. No i teraz widzimy, że jest ok. Tutaj z wszystkich stron tak być powinno. Zakładamy tutaj naszą baterię. Zakładamy z powrotem naszą tylną klapkę. No i uruchomimy nasz telefonik. Zobaczymy, czy w takim demontażu nam się tutaj uruchomi w prawidłowy sposób i będzie działał prawidłowo. No i czekamy, aż nam się uruchomi. Troszkę to potrwa. I dźwięki słyszeliście, tutaj wyświetlacz działa prawidłowo, klawisze działają. I to wszystko jeśli chodzi o ten demontaż i montaż tej Nokii N70. No sami widzieliście, że jest naprawdę banalnie proste, wystarczy tutaj odkręcić kilka śrubeczek i dostajemy się do naszego wyświetlacza i innych tutaj naszych elementów w tym telefoniku. I większość tej podstawowych naszych tutaj elementów, które są na płycie głównej, które są w korpusie, są, widzicie, w bardzo prosty sposób wymienne. Nie musimy tutaj posiadać jakichś tam wyspecyfikowanych naszych narzędzi. Do tego tu wystarczy mieć jakiś tam otwierak plastikowy, jakiś tam podwadzanie Torxa podstawowego. No i możemy tą właśnie Nokię naprawić w domowym zaciszu. Zachęcam do oglądania moich filmów w przyszłości. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale, zostawienia łapki w górę i komentarza pod tym filmem. Do następnego. Hej!